Cześć, witajcie na kanale firmy Korbanek. Dzisiaj witam w taki jesienno-zimowy dzień. Dzisiaj taki fajny odcinek zrobimy na dworze. Pokażemy Wam, jak przygotować, jak zakonserwować maszyny do zimy, żeby cieszyć się jak najdłużej z ich sprawności. Także zaczynamy od rozsiewacza do soli. Taka oto to ciekawostka. Przyjechał do nas rozsiewacz taki do soli. To taki ciekawy temat, bo to tam 2-3 razy w roku zawsze ten sam problem się pojawia. W tym roku to było na początku roku, kiedy spadł ten pierwszy taki śnieg, gdzie w całym kraju praktycznie był śnieg. Wszyscy po zeszłorocznym sezonie przypominają sobie, że trzeba swój sprzęt przejrzeć albo w końcu go uruchomić, a tam niestety nie chce nic działać. No i teraz zobaczcie taki przykład właśnie takiego rozsiewacza, który w zeszłym roku po sezonie został ustawiony gdzieś tam w kąt. No i przyszło szybko go nagle uruchomić, a tu nic nie działa, nic nie idzie ruszyć, tak jak było z nim zjechane. No on tu u nas stoi, ponieważ jak tu ten klient go do nas przyprowadził, jak mu wyceniliśmy koszty naprawy, no to po prostu wychodziło kupić nowy. No a tego jeszcze nie przyjechał i nie zabrał, i on tak u nas tutaj stoi już taki, widzicie, miejscu na takie stare maszyny. I tak zobaczcie, no jak wygląda wałeczek, dokładnie krzyżak. Możecie teraz pukać, nie wiadomo co robić. Zapomnijcie, że go ruszycie. To cud, że go udało się jeszcze wyciągnąć, a to już tak było coś kombinowane. Tu tak samo z tej strony nie do ruszenia. Tu próbowaliśmy tą przekładnię już zdemontować, ona jest odkręcona, ale tu praktycznie nie ma szansy. Zobaczcie, jak tu jest zaspawany ten wielowpust od tego wałka WOM na tej przekładni, a to jest obudowa aluminiowa, ona już się, widzicie, od soli zaczęła nawet utleniać. No tragedia. No i no niestety ten sprzęt, jak jest niezakonserwowany, nieumyty odpowiednio, to nie wiem, czy to w ogóle idzie. O, zobaczcie, gdzie tu z sypem ruszyć, to się przewróci cały rozsiewacz, a nie do ruszenia. Mieliśmy takie przypadki, i jak do nas przyjechali właśnie klienci też na serwis z ciągnikami i z tymi rozsiewaczami, bo nie szło tam na przykład go uruchomić, włączyć, to tu te wałki z ciągnika, a zresztą tu też widać, zobaczcie, je trzeba było rozcinać i też nie szło z ciągnika ściągnąć. Wtedy, zobaczcie, są ślady jeszcze tutaj, szlifierką kątową to było nacinane, bo no nie ma opcji, żeby to zdemontować, tak jest zażarte. Także zawsze trzeba pamiętać, każdy jeden rozsiewacz po sezonie myjemy. Tam nie może być nigdzie resztek soli, nawozu, to wszystko musi być wypłukane, umyte. No jeszcze fajnie, jakby była na tyle fajna pogoda, że to może gdzieś tam na wietrzyku, na słoneczku wyschnąć, a jak nie, no to chociaż wydmuchać sprężonym powietrzem i gdzieś ustawić jeszcze w jakimś przeciągu, żeby jak najwięcej tej wody odparowało. No i następnym krokiem no to takie elementy jak wałek WOM, to trzeba zdemontować, przesmarować, rozsunąć go, wsunąć, zakonserwować, no bo w innym stopniu, no zobaczcie, co się z tym dzieje, zaspawane. No dobrze, przejdziemy do kolejnej maszyny. Bergman, wysokiej klasy rozrzutniki obornika. Kolejna maszyna, praso-owijarka Machaela. No dzisiaj praso-owijarki też pracują bardzo intensywnie, bo zbierają siano, kiszonki, które są no, ciężkim materiałem, mocno zużywającym takie maszyny. Dodatkowo w żniwa jeszcze najczęściej słomę. Jest to zmienna komora, więc tym bardziej jak klient zdecydował się na zmienną komorę, więc na pewno też robi nią dużo słomy. Ta maszyna przyjechała tutaj na taki przegląd konkretny, przedsezonowy. No i też na pewno jeszcze w październiku czy w listopadzie ona była w polu, bo tam jak uzgadnialiśmy z klientem wstępnie naprawę, to on mówił, że jeszcze tam ma nawet chyba w listopadzie coś do zbierania. I zresztą widać, zobaczcie, te warunki na pewno na polu nie były jakieś łatwe, bo widać tu dużo piasku, dużo błota, więc no, na pewno ten ostatni pokos to nie był w jakichś tam fajnych warunkach. No i taką maszynę też, żeby przygotować do zimy, nawet jeżeli ona stoi pod dachem, no to trzeba wszystkich tych resztek się pozbyć. Bo w takich warunkach, jak ona pracowała, zobaczcie, gdzieś tu jest jakieś tam takie błoto,
O, tu jest tego dużo. No tam w środku, w tym towarze na pewno jest wilgoć i to potem nawet przez zimę, jak stoi gdzieś w garażu, w suchym miejscu, no to tam trzyma tą wilgoć. I to tam kiśnieje różnego rodzaju. Tu zobaczcie, za tą osłoną on jest też aż grubo wszystkiego. No na pewno, jeżeli już nie mamy jak umyć takiej maszyny, bo warunki na to nie pozwalają, no to trzeba chociaż to ręcznie usunąć, wydmuchać. Dzisiaj mamy sprężarki, naprawdę na rynku duży dostęp do takich sprężarek i one też mają dosyć duże ciśnienie i nawet jeżeli nie mamy możliwości wymyć takiej maszyny, umyć, to trzeba takich tych resztek pozbyć się za pomocą sprężonego powietrza. Przystawki do kukurydzy. No, dzisiaj przystawki do kukurydzy pracują w listopadzie i w grudniu jeszcze i też taką przystawkę, tak jak tutaj widzicie, to są od naszych tutaj kombajnów, które na pewno pokaz pracy śledzicie na kanale. Jak widzicie, one też no, są dosyć mocno zabrudzone, tak jak widzicie, i to wszystkie te elementy, które tutaj są narażone na kontakt właśnie z tym materiałem, one też to musi zostać wyczyszczone, wydmuchane. No i tak jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli nie macie możliwości tego umyć karszerem, no to trzeba chociaż ze sprężonym powietrzem wyczyścić, zakonserwować, bo te łańcuchy, zobaczcie, ta przystawka 2 dni czy 3, teraz nie chcę was skłamać, nie pracowała, zobaczcie, łańcuchy już rdzewieją, na nożach też pojawia się rca, a to mamy 3 dni, załóżmy, maksymalnie po pracy, a gdzie tutaj do następnego sezonu. Także bardzo ważne, że to wszystko musi być zakonserwowane, żeby dłużej cieszyć się pracą tych elementów eksploatacyjnych w następnym sezonie. Od rolnictwa do przemysłu ciężkiego. Ładowarka teleskopowa Farezin to synonim ogromnej siły i niezawodności. Kolejnym narzędziem, urządzeniem, które też długo pracuje, praktycznie do samego końca w roku, jest pług, który, jak już widzicie, jak kukurydzę skosimy, no to najczęściej też jeszcze ją potem trzeba przeorać. No i taki pług, no też jest, nie wiem, kilka dni temu jeszcze mogliście zobaczyć go na live'ie. Ten ciągnik z pługiem orał i też 2-3 dni już odkładnie widać, że zaczynają być pokryte rdzą. Dlatego też bardzo ważny jest, żeby właśnie taki pług po zakończonym sezonie umyć, te wszystkie resztki błota, to wszystko musi z niego zniknąć. No i najlepiej potem też jeszcze wydmuchać sprężonym powietrzem elementy, miejsca, gdzie dzisiaj jest tak zimno, musiałem sobie rękawiczki ubrać, zakonserwować smarem, odkładnie, no to trzeba też zakonserwować właśnie odpowiednim środkiem, żeby to po prostu ta rdza nie pokazywała się na tych odkładniach. Raz, że one dłużej po prostu wytrzymają, a dwa, w następnym sezonie, jeżeli one będą zakonserwowane odpowiednim środkiem, też jak wjedziemy w pole, to praktycznie po przejechaniu kilku metrów ten środek się zetrze, będziemy mieli żywą stal, no i wtedy te opory orania i ta orka będzie wyglądała lepiej, ponieważ ta ziemia będzie się po tej odkładni przesuwała, a nie radliła, że to wszystko będzie szło przez siłę. Tutaj od razu jeszcze przejdziemy, bo tu mamy kolejne dwie maszynki, które też pracowały w polu i no ze względów organizacyjnych też tak nie od razu możemy wszystko konserwować, więc to też u nas tak nie wygląda świetnie, jak ja tylko mówię. No ale no, przyznajemy się do tego. Widzicie, tu mamy talerzówkę, która stoi chyba z 2 czy 3 tygodnie już. I już widać, jak mocno talerze są zakonserwowane. Tak samo ten głębosz, którym niedawno robiliśmy jeszcze pokazy. Zobaczcie, nawet wał strunowy, który on ma. Jak te elementy, jeżeli nie są od razu zakonserwowane, jak one szybko rdzewieją. Dlatego tak ważna jest konserwacja tych wszystkich elementów. Tu akurat chcę Wam pokazać, na placu mamy przystawkę Capello używaną, która jest zakonserwowana. Możecie zobaczyć elementy, które tam już były pordzewiałe po krótkim czasie. Tu jeśli są zakonserwowane, to zobaczcie, że zupełnie inaczej to wygląda. Mamy kolejną, jeszcze jedną.
ale tu też to wszystko jest pokryte, tylko że ciemną taką masą konserwującą. To tak może stać teraz przez zimę i nic tu więcej się nie pokaże niż na tych elementach, co nie są zakonserwowane w ogóle. Tu mamy na przykład też pług, który też jest zakonserwowany. Ma ażurowe odkładnice, ale no też one są zakonserwowane i już widać zupełnie inaczej to wygląda, też akurat takim czarnym środkiem konserwującym. No te środki, jakbyście chcieli, to bez problemu idzie u nas na magazynie kupić, także zapraszam do odwiedzenia naszej strony. Przejdziemy od razu, tu mamy taką starą prasowiarkę. Ona co prawda nie jest zakonserwowana, ale jest wyczyszczona. Możecie sobie zobaczyć. Są elementy zardzewiałe, ale nie ma tak jak w tamtej, że gdzieś jest ileś tam materiału zostawionego, który by tu teraz pochłaniał wilgoć z powietrza, czy tam z deszczu, czy z czegokolwiek i to po prostu jeszcze bardziej by mocniej wpływało, byłoby bardziej agresywne na zużycie tych elementów. Tak samo tu możemy zobaczyć kombajn. Przygotowanie kombajnu do zimy to już jest w ogóle no dużo pracy pochłania, ponieważ trzeba go też wydmuchać. No ale to jak zobaczycie, zobaczcie, jak nie ma nigdzie żadnego kurzu, słomy, to w tych miejscach, gdzie mogłaby się osadzać właśnie ta słoma, kurz, takie miejsca, gdzie to się gromadzi, to one też potem nie rdzewieją, bo mówię, te elementy nie pochłaniają wilgoci. Jeżeli chodzi jeszcze o takie kombajny, szczególna uwaga, nawet jeśli one są wydmuchane, wyczyszczone, wszystkie te klapki rewizyjne od przenośników, tam widzicie, ziarnowego, kłosowego, to powinno być pootwierane. Pod kombajnem powinno być porozsypywane trutki na myszy, na szczury. No, instrukcje tam zakładają, że jeszcze powinny być poluzowane wszystkie łańcuchy, wszystkie pasy, no, powinno się nawet go podstawić na jakieś tam kołki, podstawki, żeby koła też nie cały czas nie dotykały ziemi, żeby opony tak się nie niszczyły. No wiadomo, że to już są takie rzeczy, które mało kto co wykonuje, ale jeżeli chodzi o trutki na szczury, na myszy, to jest bardzo ważne, żeby rozsypywać. Dobrze by było jeszcze wyciągnąć podsiewacz, sita, jeżeli są demontowalne. Filtry powietrza też muszą być na zimę wydmuchane, wyczyszczone, chłodnica, żeby to nie ciągło wilgoci, nie zalepiało się. Filtry kabinowe to powinno być wyciągnięte i w kabinie też powinny być trutki rozsypane. Filtry kabinowe dlatego, że przez filtry kabinowe wchodzą myszy. Jeżeli go nie wyciągniemy, to potrafią ten filtr pogryźć cały. No bardzo ważnym elementem też jest wymienić olej na zimę w silniku. Wtedy jak wymienimy ten olej, kombajn powinien być odpalony, zagrzany do tych tam 90 stopni. Chodzi o to, że olej ma takie właściwości, że on nie tylko smaruje silnik, ale też pobiera, pochłania wszystkie te takie substancje w silniku, które są toksyczne i które też sprawiają, że jeżeli mamy ich nadmiar w środku silniku, to on potrafi też tam skorodować. Dlatego takie ważne jest wymiana oleju właśnie na zimę, żeby zalać go czystym olejem, który nie ma tam tych zanieczyszczeń takich właśnie chemicznych. No i wtedy odpalimy silnik, on jest od środka też zakonserwowany czystym olejem, że te elementy w środku silnika nie rdzewieją. No i bardzo ważne jest, że w takim sezonie zimowym, no co jakiś czas ten silnik właśnie też powinien być odpalony, żeby te wszystkie elementy znowu się przesmarowały. No i odparowała woda w środku silnika, no bo na skutek różnic temperatur w środku silnika też potrafi gromadzić się woda. No i stąd to jest takie to istotne właśnie, żeby go raz po raz odpalić, rozgrzać, żeby to wszystko właśnie z tego silnika odparowało, przesmarowało się. No i tak, powinien być zalany płynem chłodniczym, który też według instrukcji trzeba wymieniać. No a jeżeli nie mamy płynu chłodniczego, no to bardzo dokładnie trzeba spuścić wodę. Jeżeli jest to co roku taki kombajn zalewany wodą, no to
Bardzo ważne, jeżeli on ma tylko kraniki do spuszczania tej wody, płynu chłodzącego, to nawet je wykręcić te kraniki, a nie spuszczać przez te kraniki, bo nawet były takie przypadki, to najczęściej tam kiedyś w starych bizonach, że rolnicy odkręcali kraniki i tak zostawiali kombajn i poszli sobie na przysłowiową kawę do domu, a nikt nie skontrolował, że tam wyleciało tylko trochę wody z tego kranika, a gdzieś odlepiło się trochę kamienia i potrafiło ten kranik zatkać. No i rolnik nieświadomy myślał, że spuścił wodę z kombajnu i następny sezon, kiedy przychodził, gdy zalewał go od nowa wodą, to robiła się nieprzyjemna sytuacja, bo okazało się, że silnik jest rozmrożony. No i to takich przypadków w tych bizonach to było dużo, bo przez tam ileś lat, jak ten system chłodzenia cały czas był, chłodzenia zalewany wodą, to tego kamienia nagromadziło się tyle, że przez ten mały otworek w tym kraniku nie chciała ta woda już wylecieć, bo też go tam zatkało gdzieś kamień. No i ta woda sobie była w tym bloku silnika, no i niestety przez zimę, jak były duże mrozy, to potrafiło rozsadzić blok silnika, także pęk i niestety, jeśli ktoś to wyhaczył wczesną wiosną, no to jeszcze był czas na remont, na naprawę, a jeżeli ktoś tego na ostatnią chwilę wlewa wodę też przed żniwami i odpala kombajn, no to miał wtedy niemiłą niespodziankę. No dobrze, tak pokrótce, po szybkiemu na dzisiaj myślę, że to by było na tyle. Pamiętajcie o kciuku w górę. No i zadawajcie kolejne pytania w komentarzach. Trzymajcie się, hej! Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.